Państwa, jak już widzieliście, udało się. Doszliśmy do naszego głównego celu, czyli na Everest Base Camp, no ale teraz trzeba jeszcze wrócić. No i powrót też jest konkretny, bo żeby dostać się do Lukli potrzebujemy aż 3 dni. Pierwszego dnia schodzimy z Gorakshep do Dingboche, drugiego z Dingboche do Namche, a trzeciego z Namche do Lukli. Całość to około 50 km drogi i tutaj pierwsza ciekawostka, mimo że jest to zejście, suma podejść wynosi aż 1360 metrów. Nasze zejście zaczęło się z Gorakshep, gdzie rano pierwszą niespodzianką był brak prądu, czyli poranek z czołówkami i dodatkowo nie działała kuchnia, więc zrobił się pierwszy poślizg, bo czekaliśmy aż uda się odpalić agregaty i coś zjeść. A co nas budzili o ty, jak nic się nie dzieje? A tam jeszcze śpią. Jak ciepło jest w kuchni? Ale w końcu wszystko się udało. Sam trek do Dingboche był przyjemny, pogoda mega udana, no i tutaj trzeba jeszcze podkreślić, że lekarstwa zadziałały i Paula ozdrowiała. Teraz już w siłach wchodzimy. W Dingboche dostaliśmy pokoje z łazienką, no więc radość od razu plus 100. Ach, te wyjazdy z mężczyznami. Normalnie cieszą się, że po 3 czy 4 dniach mogą w spokoju zrobić kupę. Po prostu. Mistrzostwo. Kolejny poraneczek w Dingboche, śniadanko, no i śmigamy do Namche. Droga jest przyjemna, chociaż pogoda trochę się pogorszyła, a w niektórych momentach nawet delikatnie padało. Małe jaki są wiązane po 2, żeby się nie pogubiły. I teraz małe jakie spotkały się z tymi większymi. Nie wiadomo, jak to się skończy. Śmigamy dalej, co prawda trochę narzekamy, że idąc w dół ciągle idziemy pod górę. Po drodze robimy sobie przerwę na jedzonko, a po jedzeniu schodzimy do Namche. I to jest, proszę Państwa, niesamowity moment, bo dziś po raz pierwszy od tygodnia będziemy mieli ciepły prysznic. Więc tutaj kolejny raz radość plus 100. Tam sobie wypuściłam moje włosy, które nie były myte już strasznie długo. Ja sama nie byłam myta chyba ile? Myśmy liczyli 8 dni. Masakra, bez prysznica. No, różnych warunkach, bardzo różnych. I teraz jest właśnie ten moment, kiedy rozbieramy się do gaci, rozpuszczamy włosy i idziemy pod prysznic. Radość, radość. Słuchajcie, jesteśmy po pierwszym prysznicu, po 8 dniach. Niesamowite uczucie, po 8 dniach się umyć Super. ciepłą wodą. Wow. Ja już bym jutro nigdzie nie szedł, ale jeszcze 18 km musimy przejść do Lukli. Ale już czyści. Kolejnego dnia ruszamy do Lukli i dowiadujemy się, że przez złe warunki tego dnia nie leciały prawie żadne samoloty. W Lukli jemy kolację, ogarniamy się i idziemy spać. Kolejnego dnia przy wczesnym śniadaniu, już spakowani, dowiadujemy się, że jednak warunki znowu są złe i nasz samolot niestety teraz nie poleci. Tak wygląda grupa, która czekała rano na samolot, żeby fajnie sobie polecieć. Po prostu mamy się nie śpieszyć i spoczywać teraz. Może z czasem widoczność się poprawi, dlatego oczekujemy z nadzieją, że trochę się rozwieje. Chodzimy, obserwujemy i patrzymy przez okno. Proste w oczy. Przejaśnia ci się? Ja już jestem wyluzowany. Minęło trochę czasu, no i niestety, samoloty dalej nie latają. Od rana słyszeliśmy, że jest opcja na helikopter, ale trzeba się szybko decydować, bo i tak nie wiadomo, czy przyleci. Także zdecydowaliśmy się i kupiliśmy bilet od razu. Teraz czekamy na jakąkolwiek opcję i w końcu słyszymy helikopter. Pojawia się nadzieja. Nastąpiło wielkie poruszenie, bo wylądował pierwszy helikopter. Nikogo nie zabrał i pocisnął. Kolejny helikopter przyleciał. Jakieś tutaj stopniują emocje.
Niestety wszystkie helikoptery, które widzimy, to helikoptery dostarczające towar oraz ratunkowe, na przykład gdy trzeba kogoś ściągnąć w ramach ubezpieczenia. One mają pierwszy priorytet i dopiero jak te rzeczy będą ogarnięte, wtedy zaczną latać helikoptery pasażerskie. Czekamy i czekamy, nic się nie dzieje, aż w końcu w ruch idą telefony, bo dalej nie ma żadnych informacji. I nagle po długim czasie zaczyna się akcja. Proszę Państwa, szybka akcja. Jak to zwykle, nic się długo nie dzieje i potem nagle szybko musimy iść do helikoptera. Idziemy przez taką wioskę do helikoptera, który zamówiliśmy już rano. 2 helikoptery powinny być na 10 osób. Także ciśniemy. Czekamy sobie tu, proszę Państwa. Już tam ktoś odlatuje. Nasza szóstka, która wykupiła bilety, udała się na lotnisko i teraz zrobię mega uproszczenie, bo spędziliśmy tu bardzo dużo czasu i nie damy rady wszystkiego opowiedzieć. Panuje tu mega chaos, każdy chce wrócić helikopterem, a jest ich mało, warunki się zmieniają, ludzie się denerwują, nie wiadomo kto poleci następny i czy w ogóle poleci. Wszystko dogadywane jest telefonicznie do ostatniej chwili. Po jakimś czasie 3 osoby z naszej ekipy, w tym Andrzej, ruszają. Ja, Paula i Maciek mamy polecieć zaraz po nich, ale to zaraz przeciąga się już 2 godziny. Dodatkowo okazało się, że bagaż Maćka poleciał z Andrzejem, a Maciek ma bagaż Andrzeja. Zostaliśmy tutaj i Maćko ma twoją torbę, chłopie. Stary, a ty masz, chłopie, Ganziego torbę, nie? Pogoda się znowu zmienia, mgła wraca, jak ją widzimy to już nawet nie chcemy wsiadać do helikoptera, ale ten nawet nie doleciał. Ma szansę, że on tu leci, stary. Także lipa, zostaliśmy u góry, musimy zostać tutaj kolejną noc, wracamy się do ostatniego hotelu, ale tam już nie mają miejsc, więc idziemy do innego. Idziemy do innego hotelu. O wiadomo. Krzysiu się śmieje, że przez kurnik. Ale idziemy tam, bo w naszym poprzednim nie ma miejsc. Nasz helikopter ma nas zabrać rano, ale sytuacja robi się trochę napięta, bo jak nie odbierze nas rano, to najprawdopodobniej nie zdążymy na dalszy międzynarodowy lot z Nepalu. Idziemy spać, a rano kolejny raz spakowani oczekujemy na to, co będzie. Nic się nie dzieje, trochę się stresujemy, nagle przybiegł nasz przewodnik, szybko musieliśmy iść na lotnisko, kolejny raz zaczęła się akcja. Dobra, proszę Państwa, kolejna próba. Mieliśmy zjeść śniadanie 7:30, ale nie zdążyliśmy, bo od razu przyszedł Maj i mówi, że idziemy. Tutaj lotnisko. Samoloty dalej nie latają. Widoczność dzisiaj na Śmigłowie jest dużo lepsza. Dzieje się bardzo szybko. Jesteśmy w helikopterze. Lecimy do Ramechhap. I stamtąd mamy drugi samolot do Katmandu, ale zobaczymy. Nie wiem, co się tu dzieje, Maćko, ale chyba lecimy w ogóle helikopterem. Lecimy heli. Robimy szybkie międzylądowanie w Surkę, to jest takie lotnisko pod Luklą, zabieramy tutaj 2 dodatkowe osoby i śmigamy do Ramechhap. Także zapraszamy Was teraz na widoczki z helikoptera. Lecimy z Maćkiem helikopterem. Helikopterem lecimy. Jak już może poznajecie, dolatujemy na lotnisko w Ramechhap. No i tutaj dowiadujemy się od naszego kierownika wycieczki, że mamy pilnować sobie tego helikoptera, bo nim polecimy aż do Katmandu. No i jesteśmy, dolecieliśmy. Pierwszy raz helikopterem. Jej! No a jak tutaj widać, też samoloty dalej nie latają do Lukli, także no dobra decyzja z tym helikopterem. A teraz w końcu lecimy do Katmandu.
ptaki wysiadają. Jesteśmy w Katmandu! Katmandu! Proszę Państwa, no i koniec tego wszystkiego. Jesteśmy w Katmandu. Teraz jedziemy do hotelu, gdzie czeka już na nas Andrzej. Dostajemy pokój, gdzie jest łazienka. Jemy wspólny obiad. No i na tym kończy się nasza ta wycieczka. Także dzięki, że byliście i piona!